1000 cudów świata. Pompeje, Europa, Włochy. Trudno wyobrazić sobie wizytę w kampanii, nie odwiedzając tego miejsca. Przed nami Pompeje, miasto, którego tragiczne losy stały się skarbnicą wiedzy o potędze starożytnego Rzymu, jego mieszkańcach, zwyczajach i osiągnięciach. Już kilkaset lat przed Chrystusem Pompeje były jednym z największych i najbardziej rozwiniętych miast Półwyspu Epenińskiego, dorównując nawet Rzymowi. Wielkie, jak na tamte czasy, miasto portowe, morze wówczas sięgało głębiej w ląd niż obecnie, specjalizowało się w handlu, rozrastało się i kwitło. Sielanka trwała do roku 62 naszej ery, kiedy Pompeje zostały nawiedzone przez trzęsienie ziemi i w 60% zniszczone. 17 lat później świeżo odbudowane miasto pada ofiarą kataklizmu, którego absolutnie nikt się nie spodziewał. W 79 roku naszej ery z oddalonego o kilka kilometrów wzniesienia nagle w środku dnia wydobywa się kilkukilometrowy słup ognia. Świadkiem zagłady miasta był Pliniusz Młodszy, który pozostawił list z opisem wybuchu wulkanu i spowodowanej erupcją tragedii. Zgodnie z jego opisem wybuch nastąpił około południa. W pierwszej fazie z Wezuwiusza wydobyły się wysokie słupy ognia, później czarna chmura, która przesłoniła słońce. Na Pompeje posypał się deszcz rozżarzonych lapilli i popiołu wulkanicznego, który wzniecał pożary, zabijał ludzi i powodował swoim ciężarem walenie się budowli. Mieszkańców uśmiercały także trujące gazy, wydobywające się z wulkanu. Wkrótce miasto zostaje przysypane kilkumetrową warstwą popiołu i żużlu, która konserwuje je na wieki wieków. Ponoć wybuch był tak potężny, że chmura dymu i popiołów dotarła aż do oddalonego o 200 km Rzymu. Prace odkrywkowe rozpoczęły się w XVIII wieku podczas budowy kanału i trwają po dziś dzień. Co więcej, jak dotąd odkopano niewiele ponad połowę miasta. Prawie drugie tyle ciągle spoczywa pod warstwą ziemi i czeka na swój czas. Opuszczamy forum otoczone kolumnadą w porządku doryckim. Część portyków przebudowano w czasach późniejszych, dodając drugą kondygnację. Przy forum znajdowały się budynki publiczne, kultowe oraz hale targowe. Bazylika, zajmująca plac o wymiarach 24 na 55 metrów, została zbudowana w I wieku przed naszą erą. W pierwszym okresie pełniła funkcję hali targowej. Był to też gmach sądowy. Budowlę dzieliły dwa rzędy kolumn na 3 nawy. Środkowa, najszersza, najprawdopodobniej nie była przykryta dachem. Bazylika została zniszczona podczas trzęsienia ziemi. Prac rekonstrukcyjnych nie ukończono przed wybuchem wulkanu. Naprzeciw niej znajdowała się świątynia Apollina. Do dnia dzisiejszego zachował się ołtarz i biała kolumna z zegarem. To miejsce zawsze ekscytuje turystów. Niestety musimy obalić powielany przez lata mit. To nie są ciała ludzi, zakonserwowane w popiele czy też lawie, która zalała Pompeje. Nie jest to także ludzka skamienielina. Ciała ofiar kataklizmu uległy naturalnemu rozkładowi, pozostawiając po sobie pustą przestrzeń w warstwie popiołu, ziemi i kamieni. Archeolodzy, wpuszczając do zatkanej luki płynny gips, wykonali odlew ciał, które kiedyś tam się znajdowały. Reasumując, to nie ludzie, a gipsowe figury.
bogato zdobione nimfeum, naturalne źródło, w którym czczono nimfy i bóstwa wodne. Niewielka figurka tańczącego fauna znajdująca się w jednym z atrium imponującego domu. Dom, zajmujący powierzchnię ponad 400 m², zajmując cały kwartał utworzony pomiędzy 4 przecinającymi się ulicami, archeolodzy przypuszczają, że należał do wnuka Publiusza Sulli. Drugie atrium znajdowało się w części przeznaczonej dla gości. Wokół nich rozlokowano pomieszczenia mieszkalne. Perystyl zdobiła słynna mozaika przedstawiająca bitwę pod Issos. Niestety to kopia. Oryginał znajduje się w muzeum w Neapolu. Uwagę zwracają także lady jadłodajni. Umieszczone są bezpośrednio przy ulicach, a ich cechą charakterystyczną są walcowe wgłębienia, w których umieszczano naczynia z gorącymi potrawami i napojami sprzedawanymi klientom. Żarna zachowane w ruinach piekarni i brukowane ulice miasta. Reklamy na ścianach sklepów. To lupanar, czyli dom publiczny, ozdobiony erotycznymi freskami. Przybytek ten, do którego jeszcze kilkanaście lat temu kobiety wpuszczano bardzo niechętnie, został ponownie otwarty po pracach restauracyjnych. Uwaga, prace kosztowały $254 miliony. Lupanar został wzniesiony w wyjątkowo korzystnym miejscu, w pobliżu forum, przy zbiegu ulic, tak że klienci mogli wchodzić z 2 stron. Zachęcał ich pokaźnych rozmiarów wizerunek fallusa opatrzony napisem „Tu mieszka szczęście”. Spragnionych rozkoszy witał właściciel rezydujący w przedsionku zdobionym malowidłami. Zapowiadały one erotyczne doznania z nieziemsko pięknymi kobietami o śnieżno-białej skórze. Szef sprawnie pobierał opłatę, a nie była ona wysoka. W przybytku zachowało się około 120 napisów sporządzonych przez pensjonariuszki i ich klientów, w tym także pozycje w cenniku usług. W większości przypadków spragniony płatnej miłości musiał zapłacić tylko 2 asy, przy czym niekiedy w cenie zawarty był seks oralny, fellatio. Za 2 asy można było kupić 2 bochenki chleba lub pół litra znakomitego wina. Dniówka robotnika wynosiła 16 asów. Nie ma wątpliwości, że usługi seksualne były w Imperium Rzymskim zadziwiająco tanie. To prawdopodobnie najstarszy rzymski amfiteatr. Został zbudowany z kamienia i powstał w 80 roku przed naszą erą. Odbywały się tu walki gladiatorów, polowania i walki z dzikimi zwierzętami oraz igrzyska sportowe. Był on w stanie pomieścić 20 000 osób. To też na widowiska przyjeżdżali także ludzie spoza Pompejów. Co ciekawe, regularnie odbywały się tam burdy między tak zwanymi kibolami, dlatego zdecydowano się zbudować amfiteatr na obrzeżach miasta, aby nie zakłócały spokoju mieszkańców. Publiczność siedziała na wyznaczonych miejscach. 5 rzędów najbliżej areny było dostępnych dla miejscowych dygnitarzy, powyżej siedzieli pozostali widzowie. Na samej górze była odkryta galeria dla kobiet, które miały również osobne wejście. Ciekawym miejscem jest cmentarz z pokaźnymi grobowcami, który według najnowszych badań był również wysypiskiem śmieci. Archeolodzy twierdzą, że śmieci swobodnie rozsypywano na podłodze domostw, na ulicach, na peryferiach oraz wzdłuż murów miejskich. Nie ma dowodów na to, by w Pompejach istniało jakieś centralne wysypisko. Niewykluczone więc, że ludzie żyli w bezpośredniej bliskości wytwarzanych przez siebie odpadków i uważali to za normę. Teatr Wielki zbudowano w III wieku przed naszą erą, wykorzystując naturalne zagłębienie terenu.
Widownia mieszcząca 5000 widzów podzielona była na 5 sektorów. Położone najniżej 4 rzędy przeznaczone były dla elity społeczeństwa. Pozostałe 15 rzędów służyły pozostałym mieszkańcom. W czasie II wojny światowej wykopaliska zostały zbombardowane w dużym stopniu, niszcząc starożytne miasto. Większość budynków odbudowano. Rozczarowujące jest jednak to, że nie informuje się otwarcie, które obiekty są autentyczne, a które są jedynie powojenną rekonstrukcją. W 1997 roku Pompeje wraz z Herkulanum zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj Pompeje to nie tylko cenny zabytek starożytności, to również niezły biznes. Wstęp 15 € od osoby.